Znacie gotikową definicję słowa lub sytuacji przejebane. Załóżmy, że jesteśmy kozakiem, jakich mało. Ruszamy polować na smoki, dla kasy oczywiście, współpracując przy tym z jakimś typiarzem na poziomie, co wybija orków. Smoki i jeszcze nam płaci. Upominamy się, gdy znajdzie 4 monety, żeby dał nam z tego 2 i on daje profit. Pewnego razu przybywa i mówi, że jest biznes na idolat, że kupa złota i w ogóle. Już się aktywuje w serduszku. Bez wahania się zgadzamy. Płyniemy, chcemy lecieć po złoto, a ten gada, żebyśmy stali i pilnowali statku. To i stoimy, walczymy z orkami. W końcu on wraca dumny z sercem, spoka ożywieńca w dłoni i patrzy na ciebie kpiąco, a ty nie możesz się powstrzymać. No i Jak dla mnie możesz splądrować całą wyspę? pędzisz o mało nie łamiąc nóg. Docierasz do skrzyń, zaczynasz w nich grzebać, ale wszystkie są puste. W jednej znajdujesz jedynie karteczkę z napisem "Zostałeś wychujany". Podnieść kotwicę. Dociera do ciebie z oddali i już wiesz, że skurwiel nie darował ci tych 2 sztuk złota. Zostajesz sam w splądrowanej świątyni orków, na bezludnej wyspie. Setki mil od brzegu, bez jedzenia i słodkiej wody. Jedynie w zbroi i z toporem. Z oddali słyszysz orkowe bębny i ich nawoływania. Uczacza, uczacza. Bezimienny ty draniu. A teraz posłuchajmy drugiej strony występującej w tej opowieści. Po pierwsze, ten prawdopodobnie zbiegły z Korinis bandyta od początku odnosił się do mnie z pogardą i delikatnie mówiąc, chyba mnie nie lubił. Po drugie to fakt, że gdy zgodziłem się, żeby za mną biegał, to po pewnym czasie, mimo oddawania mu połowy złota z łupów, i tak zażądał 100 złotych monet. Tłumaczył mi to tym, że zasłużył na nie, udzielając mi swojej pomocy, która jest mi wręcz niezbędna. Co za pazerny typ. Po trzecie zaliczył wpadkę. Chociaż dubbinguje go Mirosław Zbrojewicz, kwestię. Nie potrzebujecie, byś robił ze mnie głupca. Wypowiada głosem Jarosława Domina. O co chodzi? Po czwarte, gdy pokonuje ze mną ostatniego smoka, to po walce z gadem, gdy mówię mu, że wszystkie smoki nie żyją, to gość bezczelnie otrzymuje wtedy 1000 punktów doświadczenia. Dodatkowo jest tak cwany, że jest jedynym możliwym członkiem załogi, którego jeszcze przed wejściem na pokład nie będzie można zwolnić i odesłać. Czyli sam się na tą wyprawę wprosił, więc w czym problem? Jego plan od początku był taki, żeby po pokonaniu smoka ożywieńca zostać tam, okradając dwór ze skarbów. A na swoją obronę dodam jeszcze, że jednak w jakiś sposób udało mu się opuścić wyspę mimo zagrożenia ze strony orków i jaszczuroludzi. Świadczy o tym fakt, że w Arkanie pasterz Sfeszyr znajduje projekt bełtów smokobójcy zaczerpnięty z księgi Krew, pot i wielka sterta złota, napisanej właśnie przez Biffa. A wystarczyłoby, gdyby tylko mi podziękował za uratowanie świata.